Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj, tak jak obiecałem, robimy golenie w plenerze. Wybrałem takie fajne tło AI. Przecież teraz jest taka moda, słuchajcie, na to, żeby AI wklejać, więc ja sobie swoje AI wkleiłem. Taki żarcik. Oczywiście, że nie. Jestem w pewnym kącie w swoim sadzie, więc wykombinowałem tak, że pokażę Wam i wyjdziemy razem ze strefy komfortu, że golenie głowy nie potrzebuje łazienki. W ogóle nic nie potrzebuje, jeżeli chodzi o ten anturaż, którego jesteśmy przyzwyczajeni, i ty i ja sobie to udowodnimy. Czemu? Nawet lusterka nie mam. Mam piękny zachód słońca przed sobą, więc ogólnie rzecz biorąc tylko i wyłącznie to mi jest potrzebne do tak zwanego dobrego ogolenia się. Mam nadzieję. Chyba że się oskalpuje, to będzie fajny viral. Słuchajcie, jak Snowy mówi, to tak jest i tak sobie obiecaliśmy i tak realizujemy, więc jedziemy w tym temacie. Golenie głowy może być świetnym rozwiązaniem nie tylko do funkcjonalności aerodynamiczności, jak to mówię, czyli idealna fryzurka na cały rok, ale golenie głowy też może być, jeżeli ktoś wymyśli na przykład wakacje pod namiotem gdzieś w jakimś odludnym miejscu i tam nie ma ani cywilizacji, ani barbera, ani innego fryzjera, czy jakiekolwiek golibrody, który ci to zrobi. Golenie głowy i opanowanie tej sztuki jest czymś fantastycznym dla każdego. Nie bójmy się ostrza. Nie ma takiej możliwości, żeby nawet brak łazienki nas powstrzymał od tego, żeby mieć dobrą fryzurę. A zobaczcie, coś tutaj już urosło. Nawet jak wymyśli ktoś kolejny jakiś modny wirus, czy jakąś inną kwestię i znowu postanowią nam coś tam pozamykać, to też jest to fajne rozwiązanie. Każda opcja jest dobra po to, żeby ogolić głowę, mieć tą umiejętność i wyjść ze swojej strefy komfortu i wyjść z łazienki i umieć to dobrze zrobić. Słuchajcie, pamiętacie film z Ruzelem? Ruzel. Tutaj się pojawi odnośnik. Dokończymy i dzisiaj przetestujemy tą fajną sytuację. Czemu? Bo zobaczcie, nie trzeba pędzla, nie trzeba nic kombinować, po prostu trzeba to rozłożyć na głowie i przegolić. To jest pierwsza rzecz. A przy okazji, jak wyjeżdżamy, metal przydaje się. Kolejna rzecz, pod każdą micha musi być z wodą, pamiętajcie. Woda się trochę przyda, ale wiadomo, plastik non fantastic. Tylko i wyłącznie metal, więc mniejsza, większa, może być zimna woda. Kolejna rzecz, też metal, jak się domyślacie, bo nie będziemy tutaj żadnych plastikowych, systemowych, innego badziewia preferować. Taka oto, widzicie, turystyczna wersja tak zwanego opakowania. Tu jest akurat myle, ale Henson się nie obrazi. Czarny do czarnego pasuje. Proszę bardzo. Wyciągamy wielowątkowo, wielofunkcjonalnie, genialnie. Po prostu ta maszynka jest niesamowita. Cały czas Wam mówiłem, że jest dobrze. Jest naprawdę dobrze się nią golić na głowie, bo ona nam daje wszystko to, co najlepsze. Słuchajcie, nie ma co gadać. W środku już zapakowana Tatara Platinum. Świetnie się na mojej głowie sprawdza. Niestety na twarzy średnio, ale teraz golimy głowę. Więc jednym słowem, słuchajcie, trochę wilgoci i do roboty. Maszynka wjeżdża już do miseczki. Ruzel wjeżdża na głowę. Słuchajcie, nie za dużo go zostało tutaj, ale tyle, co potrzebujemy, to będzie. Na pewno to golenie głowy bez najmniejszego problemu. Dzisiaj dla jasności nie będzie tak zwanego lusterka, bo i po co, a dokładnie będzie takie małe, żeby sprawdzić na sam finalny koniec, czy przy danym przejściu jest ok, czy jest w porządku, czy sobie krzywdy nie robimy. To jest pierwsza kwestia. Zrzucamy, żadnych ręczników, totalny burz, żadnej kwestii polowej, po prostu żadnej cywilizacji, totalny burz. Lecimy. Pierwsze przejście, tak zwany z włosem. Bo pamiętajmy, na głowie też są przejścia z włosem i pod włos, więc lecimy. Naprawdę nie trzeba się bać. Kiedyś jeden z moich widzów, tak jak Wam już mówiłem, Robert, napisał, jak można się golić w momencie, gdy nie ma możliwości spojrzenia, gdzie się golisz. No to, Robercie, powiem Ci jedno. Dzisiaj robimy to w skrajnie bardziej już zaawansowany sposób. My nawet nie chcemy patrzeć, gdzie się golimy. Po prostu robimy to
i koniec tematu. Robimy to i koniec tematu. Ruzel ogólnie jest świetną opcją, jeżeli chodzi o właśnie wyjazdy, jeżeli chodzi o biwaki. Ja wam mówiłem, sam nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, ale w momencie, gdy mamy właśnie taką wakacyjną kwestię, czemu by nie? Jest to fajne rozwiązanie, jest to szybkie rozwiązanie, jest to bezproblemowe rozwiązanie. Przede wszystkim nie bierzemy 1000 różnych rzeczy, bierzemy tylko to, co nam potrzebne. Czyli maszynkę, czyli ruzel, tak zwany smalec, czyli co? Czyli aftershave, no i żyletkę. Nie da się ogolić bez żyletki. Ściąganie piany to wiecie. Fajny trik. Ale nie na pewno na dobre ogolenie głowy. Słuchajcie. Wydaje mi się, że już na wyczucie. Wszystko na wyczucie. Ręka pamięta. Ręka pamięta całkowicie wszystkie ruchy. Ręka będzie wiedzieć, co ma robić. Kwestia wprawy. Praktyka czyni mistrza. Pamiętajcie o tym. Acz ja tylko pokazuję, że nie ma rzeczy niemożliwych i naprawdę tak zwane wygodne rozwiązania niekoniecznie muszą być barierą. Niewygodne sytuacje też da się obejść. Słuchajcie, pierwsze przejście za nami. A w ogóle, słuchajcie, afera jest. Afera jest. I to nieziemska. Mówię wam. Dzieje się. Po ostatnim filmie, gdzie trochę w specjalny sposób przekolorowałem kwestię związaną z Voidem, no, jeden z widzów w pewnym miejscu, nie będę mówił gdzie i po co, bo i po co, wylał się ze swoim żalem, czemu to tak ta piana latała i wszystko źle i antyreklama i wszystko nie tak i tak dalej. No, tam jeszcze sporo różnych były kwestii interpersonalnych, ale tego już nie będę opowiadał, bo spływa to po mnie, jak woda po tej ręce. Wiecie, jest taka anegdotka, żeby nikt sobie nie odebrał tutaj dosłownie. Jak wilk wejdzie w błotko i zobaczy, że wszedł, otrzepuje się i idzie dalej. I absolutnie nic go to nie interesuje. Tak ma Snowy. Ale wracając, powiem to raz i więcej nie będę powtarzał, słuchajcie. Jakby ktoś jeszcze miał jakiekolwiek wątpliwości. Ja nie jestem reklamówką z Biedronki i ja nie reklamuję tutaj produktów, więc stwierdzenie, że ja zrobiłem antyreklamę, nie, ja nie zrobiłem antyreklamy. Ja może w swój indywidualny sposób, przekolorowując, stworzyłem po prostu film, który pokazuje, jak bardzo Void jest odporny na wodę i w trochę humorystyczny sposób, że można z tym Voidem przeróżnie kombinować, ale przede wszystkim woda odpala właściwości, jeżeli chodzi o to mydło. Jeżeli ktoś to zrozumiał, to bardzo się cieszę. Jeżeli ktoś tego nie zrozumiał, a szukał na siłę kwestii związanych z reklamą produktu, to jest w głębokim błędzie. Ale jak ja mówię, to tak jest, słuchajcie, i ja jestem od tego, zresztą wiecie, śmieszne jest to, że w momencie, gdy mówisz coś, że nie do końca jest ok, czyli mówisz swoje zdanie, mówisz, co byś poprawił, to jesteś ten zły, bo powiedziałeś, że jest nie tak. A finalnie i tak wszyscy się doszukują reklamy. Szaleństwo, co? Tak zwany paradoks. Ale nic to. Raz powiem, chyba i już ostatni, nie będę wracał. Ja nie jestem tu od reklamowania. Ja jestem od opiniowania, testowania i pokazywania wam tradycyjnego golenia. To jest najważniejsza kwestia, a sposób, w jaki to robię, to jest moja indywidualna decyzja, moja kreacja, moje trochę przekolorowane, czasem z uśmiechem, czasem w mój indywidualny sposób pokazanie wam, o co chodzi, czemu tak jest i tak dalej. W momencie, gdy komuś to pasuje, świetnie, naprawdę się cieszę i zapraszam. W momencie, gdy ktoś naprawdę, a ten pan chyba był na sekundę, wpadł, zobaczył jeden tak zwany odcinek i już mu się nie spodobało i też okej. Słuchajcie, YouTube jest pełen fantastycznych kanałów. Mi się naprawdę marzy, żeby wszyscy youtuberzy, wszyscy twórcy mieli tonę subskrybentów i każdy mógł sobie spokojnie wszystko oglądać. No ale wiadomo, tak to nie ma. Są sympatie, antypatie, każdy z nas jest inny. I na szczęście można znaleźć sobie takiego twórcę, który spełni absolutnie wszystkie oczekiwania. Ja wiem, że
nie muszę tego powtarzać swoim wiernym, wyjątkowym widzom i bardzo się cieszę, że ich mam, co nie zmienia faktu, że mamy wybór. Możemy wybrać sobie to, co nam sprawia przyjemność, a znajdujemy się tutaj po to, po pierwsze, żeby propagować tradycyjne golenie, a po drugie, żeby właśnie było bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie spędzony czas. Tak mi się wydaje bynajmniej. Słuchajcie, to tak w kwestii ścisłości. Ruzel nam daje, tak jak na filmie, pamiętacie, świetny, naprawdę możliwy uniwersalizm, bo nie trzeba tu pędzla, nie trzeba kombinować, bo jesteśmy w buszu polskim. Taka interpretacja, ale no jesteśmy, powiedzmy. Nie mamy tutaj rzeki, nie mamy tu jeziora, mamy trochę wody z butelki, nalaliśmy sobie do miski i chcemy się dobrze ogolić, bo chcemy dobrze wyglądać nawet na łonie natury. Co robimy? Po prostu się golimy. I nie kombinujemy, słuchajcie. Ta maszynka nam daje po prostu pełen spokój, pełną jakość i pełną przyjemność do golenia. Ruzel nam daje odejście od kanonów i klasyki. Owszem, jak znacie moje zdanie, jeżeli jestem w łazience, ja wolę klasyczne wszystkie rozwiązania konserwatywne. Ale teraz nie jestem w łazience, więc się przydaje. Jeżeli chodzi o wodę, bez niej się nie da. To jest po prostu jedyna możliwa opcja. Woda. W końcu golenie na mokro, prawda? Słuchajcie, kolejne przejście. I co mamy? Mamy bardzo fajny poślizg, słuchajcie. I mamy tu jakieś niedociągnięcia. Przypominam, robię tego bez lusterka. Na sam koniec zerknę, czy lusterko jest, że tak powiem, moim przyjacielem czy wrogiem, bo jak zobaczę, że się beznadziejnie ogoliłem, to się wścieknę. Co nie zmienia faktu, że ręka to jest wasze lusterko. Ręka pokazuje, czy jest dobrze, czy niedobrze, czy macie jakieś niedocięcia, czy nie. Po prostu zróbcie to na wyczucie, a później zobaczycie, że wszystko będzie dobrze. I róbcie tak w łazience. Lusterko jest ok. Ale jak Snowy pokazuje, nie zawsze musi być. Ważne, żeby sobie czapkę namalować na głowie i po prostu ściągnąć dobrze żyletką. Słuchajcie. Naprawdę bez ręcznika. Czysta interpretacja mokrego golenia. Golenia na mokro. Słuchajcie. Kolejne przejście. Już mam nadzieję ostatnie i zaraz poprawki. Pamięć mięśniowa. Jest coś takiego i w sporcie, i w fizjologii organizmu, i także w czym? W tradycyjnym goleniu. W jakimkolwiek. Pamięć mięśniowa. Wtedy wiemy co, jak i czemu. Ucho sobie podciągniemy. Ja mam trochę łatwiej, dla jasności. Od razu mówię. W kamerze jest taki mikro, totalnie mikro wyświetlacz. Wiecie, że Snowy wam tu nie wciska. Tylko z drugiej strony, jak mam coś takiego, to ciężko tam wyczytać co, jak, gdzie i czemu. Więc patrzę się w obiektyw po prostu. Ten ekran jest potrzebny do tego, żeby było widać po prostu, czy jest ok, czy wypoziomowanie jest w porządku. Więc nie ma tu ściemy, nie mam tu wielkiego lusterka na boku. Zresztą sikorki, sroki, jastrząb kręcący się, tona wróbli. Sami świadkowie, słuchajcie. Zapytajcie, prawdę wam powiem. Mówię wam. Mrówek nie będę reklamował, z nimi mam wojnę odwieczną. Szczególnie jak mi do domu wchodzą. Słuchajcie, już czuję, że żyletka śmiga po skórze i jest coraz lepiej. To nawet, wiecie co, jak maszynka jedzie po skórze, to już czujesz po prostu, czy jest coś zgarnia, czy nie. Czy już jest praktycznie zaraz koniec. Tak jest. Słyszycie tą wodę? Tak się kiedyś goliło, słuchajcie. Nasi dziadkowie. Nie tam jakaś bieżąca woda czy coś. Miska woda i koniec, tak? I brzytwa albo żyletka. Po prostu. Tak się kiedyś goliło. Były te pudełka takie bardzo ładne, piękne, vintage'owe z lusterkiem. Brało się lusterko, sprzęt był w pudełku litego drewna, czasami ładnie obrobione. I dziadzia robił robotę. Wyglądał bardzo schludnie i ogolony. Bez lipy i bez popeliny. Okej. Powiem wam, jak mi się spodoba, to będę tu codziennie siedział. I golił. To dopiero.
Będą jaja, słuchajcie. Przyjdzie Jeż albo Lis, który ze mną też mieszka, jak ktoś śledzi mój kanał, o tym wie. Zadzwoni po tych w kaftanie. Powiedzą, Snowy między drzewami goli się, zwariował, weźcie go stąd, bo nie możemy chodzić. No zwariował chłop. Dopiero będzie. Nie, żarty żartami. Ja tu mam ze swoimi zwierzakami całkowitą sztamę. Żyjemy w przyjaźni, w zgodzie i we wspólnej radości przebywania blisko natury. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, ja już tutaj jestem na końcówce. I to tak naprawdę na końcówce. Nic tutaj nie ma problematycznego. Ręka to jest też twoje lusterko, pamiętaj. Wyczucie, czy żyletka skrobie, czy nie. Henson ci pomoże, to jest pierwsza rzecz. A ręka to też jest twój pomagier. Sprawdźmy jeszcze, już teraz na końcówce, trochę wilgoci. Tak. Czemu? Bo ruzel się odpala też. W momencie, gdy coś korygujemy, poprawiamy, to najzwyczajniej w świecie tutaj mamy wtedy też poślizg. Naprawdę jest poślizg. I tutaj szczerze? Chyba sobie kupię jeszcze jedno opakowanie, bo to mi się kończy. Ale to naprawdę się przydaje. Naprawdę się przydaje. No w zachodzie słońca, słuchajcie, ja zdjęcia robiłem zachodowi słońca, ale nie goliłem się jeszcze, nie? Także z wami to jest niezłe podejście do tematu. Ludzie w zachodzie słońca, romantyczne spotkania, wyznania miłości, piękne zdjęcia. Co robi Snowy? Najzwyczajniej w świecie goli się. A tutaj jeden sąsiad właśnie przedziera szlaki drogą. Nie wiem, czy słyszycie, czy nie słyszycie, co nie zmienia faktu, że cały dzień nikt nie jeździ, jak na złość teraz będą jeździć, nie? No ale nic to. Polna droga, też przejechać trzeba. Też przejechać trzeba. Słuchajcie, ja już jestem na końcówce. To już ostatnie docinki. Z tego co czuję, już jest naprawdę idealnie wręcz. Naprawdę idealnie. No nie wziąłem sobie tego ręcznika i to jest taki małe faux pas, ale to nic. Wiecie co zrobimy? Resztki ruzela zmoczymy i spłukamy. Spłuczemy, przepraszam najmocniej. Znowu, coś ty znowu za polszczyznę wymyślił. Czym? Aftershave'em. Słuchajcie, koniec. Poważnie koniec. Koniec? Koniec. Okej. Wetrzemy resztkę ruzela, żeby nie było. Weryfikacja w lusterku. Dla jasności. Małe lusterko. Jest ok? Jest ok. Tu jakieś resztki. Tu jakieś resztki. Tu jakieś resztki. Ruzel coś tutaj nam zostawił, ale zrobimy inną koncepcję. Czyli tak jak mówię, zmoczymy sobie dłonie i spłukamy go. Dokładnie tym. Słuchajcie, jeżeli jesteśmy w sadzie, jeżeli jesteśmy blisko natury, Wood and Spices to jest jedyne rozwiązanie. A jeżeli Ruzel, to musi być komplet, wiecie. Snowy zawsze z tymi kompletami. Ja nie wiem, zwariować z nim można. Słuchajcie, bardzo ładnie się tutaj wszystko mieni. Wiecie co? Jednego tylko tutaj na tym łonie natury nie mogę przeżyć i nie mogę przeżyć ogólnie rzecz biorąc u producentów. Plastik. O co chodzi? Taka ładna buteleczka, słuchajcie. Ruzel. No wszystko się tu zgadza. Po co ten plastik? No ale dobrze. Kryza idealnie funkcjonuje. Idealnie. A zapach już mi się rozchodzi. Mimo że mam tutaj zapachy blisko natury wyjątkowe. Szczególnie wieczorem. Gdy cały dzień wiecie, natura odreagowuje słońce, to wieczorem zawsze zapachy się uwalniają i to te piękne. Każdy, kto ma pojęcie o życiu blisko natury, o tym wie. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Dało się ogolić? Szkło, po prostu wszędzie naoliwione szkło. A jakże ładnie pachnące. Nie no, wszystko gra. Słuchajcie, pasuje, udało się. Jednym słowem, nie musisz mieć lusterka, nie musisz kombinować przed lustrem, nie musisz mieć bieżącej wody, nie musisz nic, żeby mieć taką idealnie ogoloną, aerodynamiczną fryzurkę.
i nic, nawet brak cywilizacji, nie pozwoli ci odebrać tradycyjnego golenia na głowie. Proste? No proste. Jakby się dobrze uparł, pamiętajcie, pędzel i woda i wyrabiasz. No jeżeli wyrobisz sobie na twarzy, to też... Zresztą, wiecie co? Poczekajmy. Zrobimy następne golenie. Jeżeli wam się spodoba ten format, jeżeli wam się przyjmie ta koncepcja, kolejna szalona przez Snowiego, tak, on ma te pomysły i będzie miał te pomysły. I nawet jeżeli jednostkowo komuś się coś nie spodoba, to ważne, żeby w większości waszym uwagom, moim wiernym widzom, moim subskrybentom i wszystkim wam, którym dziękuję za obecność na tym kanale, się podobało. Jeżeli wam się podoba, to ja nie mam problemu, jestem zadowolony i mogę kombinować dalej tą swoją pustą, nie, łysą, na szczęście nie pustą, głową. Słuchajcie, pięknie się tutaj nam wchłania, ryzel daje radę. Jeżeli chodzi o to oto masełko, ten smalec dokładnie, zdał egzamin. I tu, słuchajcie, dali bardzo ładny metal, a tam plastik, nie kumam. Słuchajcie, krótko dzisiaj, bo zaraz będą komary cięły z faktu takiego, że już zachód słońca i już tak naprawdę w pełni zachód słońca, więc nie przedłużamy. Najzwyczajniej w świecie ten odcinek będzie tak, ze stylówką Snowiego, czyli ciągle gadany, ale jakże, mam nadzieję, inny, trochę krótszy. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, nie ma tutaj innej opcji jak to, że da się tradycyjne golenie propagować zawsze i wszędzie. I pamiętajmy o tym, że to w naszej głowie są bariery i ograniczenia, a jak chcesz, to możesz. Więc ja się, słuchajcie, rozłączam. Ja wam bardzo dziękuję za ten inny, innowatorski może troszkę odcinek. Widzimy się dalej w naszej, a dokładnie mojej, ale z faktu, że was zapraszam jako gości, łazience na następne golenia, co nie zmienia faktu, że miłego popołudnia życzę. Trzymajcie się. A ja co robię? Biorę swoje jabłuszko, papierówki polskie, polecam. Trzymajcie się, cześć.